Jęki niesamowite, masa zabitych, masa rannych. Ściągnąć rannych nie można, bo Niemcy oświetlają teren. No i tak trafiło się do 28 lipca 1944 roku. To jest dzień mobilizacji wszystkich struktur podziemnych Armii Krajowej. W tym dniu wszyscy zostaliśmy zmobilizowani i zobligowani do pójścia na punkty zborne, każdy gdzie miał przeznaczone. Moja drużyna z Gapkiem, bo Gapek był tam drużynowym, prawda, miała taki punkt zborny w szkole na ulicy Czarneckiego na Żoliborzu. Rzecz jasna, przyszliśmy na ten punkt zborny z tobołkami, każdy coś do jedzenia, no, bo nie wiedzieliśmy po co i dlaczego i na co. Posiedzieliśmy 24 godziny i mobilizacja rozwiązana. Idziemy z powrotem do domu. Prowadzimy pracę konspiracyjną dalej. Zaroiło się na ulicach w Warszawie, a u nas na Żoliborzu mocno, bo całe grupki mieliśmy chodzić pojedynczo lub małymi grupkami. Całe grupki młodzieży się nagle pojawiły na ulicach, dlatego że tych punktów zbornych i tych różnych konspiracyjnych komórek było przecież sporo. 31 podjęto decyzję o wybuchu powstania. Poszedł sygnał, że 1 jest rozpoczęcie powstania. Do nas ten sygnał nie dotarł. Z powstaniem zostaliśmy zaskoczeni. Ja byłem w tym czasie na Marymoncie, tam w domu. No jak się dowiedziałem, że jest powstanie, tu się nic nie dzieje, a nie miałem żadnej łączności z drużyną, chciałem iść na Żoliborz i zresztą szedłem. Tylko że Żoliborz między Żoliborzem a Bielanami, no, było bardzo trudne przejście, bo wszystko było izolowane. W podobnej sytuacji znalazł się, okazuje, Gapek, czyli nasz drużynowy. Chciał też się przedrzeć na Żoliborz, tylko on wybrał inną trasę. On wybrał trasę wzdłuż wałów powodziowych nad Wisłą. No i tam trafił na jakiś patrol niemiecki i został zastrzelony. W pierwszym dniu nie dotarł nawet na Żoliborz. Udało się przejść na ten Żoliborz i trafiłem i zacząłem szukać pododdziału swojego, czyli swojej drużyny. Rzecz jasna nie znalazłem jej. Zgłosiłem się na punkt zborny i punkt rekrutacji przy kinie na ulicy Suzina. No, byłem taki szkrabny, więc popatrzyli na mnie. No, mogę zostać, ale tylko do prac pomocniczych. Nie wiedziałem, co to jest prace pomocnicze, no ale już wiedziałem, że jestem w powstaniu. W międzyczasie dowiedziałem się, że na Żoliborzu jest pododdział pluton harcerski 227 jako jednostka bojowa. Więc zwróciłem się do porucznika, tego mojego dowódcy, tam na Suzina, że chciałbym do tego plutonu tam dołączyć. Odpowiedział mi, że jeśli mnie tam przyjmą, to on mnie tu zwolni. Poszedłem tam mnie przyjęto. I na wstępie dostałem 2 granaty własnej produkcji i butelkę z płynem zapalającym. Uzbrojenie powstańca. Zostałem włączony w skład tego plutonu. On w tym czasie liczył gdzieś tak między 40 a 50 ludźmi.
Początkowo nie wiedziałem, co to jest za pluton. Wiem, że to byli wszystko harcerze. Tak? I okazuje się, że z Żoliborza, a okazało się później, że nie tylko. O. Dopiero później w czasie powstania dowiedziałem się, że to był pluton, który był przygotowywany jako pluton ochrony dowództwa powstania na Żoliborzu. Był nawet nieźle uzbrojony, no ale z broni na zbyciu nie było. No ale ja starałem się o broń. Z bronią było trudno. No i się nadarzyła okazja. Raz idąc z jakimś tam meldunkiem czy z czymś, już nie pamiętam, ale w każdym razie wiem, że szedłem na plac Wilsona z czymś tam. Po drodze spotkałem powstańca, który był mocno okaleczony odłamkami. Okazuje się, że w jego pobliżu wybuchł czy granat, czy jakiś pocisk i był mocno poszkodowany, był mocno ranny i miał karabin. Tam wokół niego dwie sanitariuszki cały czas się uwijały, więc po prostu podwędziłem ten karabin, bo on i tak mu był niepotrzebny. Zresztą tym sanitariuszkom powiedziałem, że jak zabieram karabin, bo przecież one musiałyby go taskać, ten karabin, gdzieś tam z sobą. No nawet były ucieszone tym. Tą amunicję, którą miał w kieszeniach, też zabrałem. No i się zgłosiłem z karabinem. Zostałem pochwalony, że zdobyłem broń, a ja rosłem, bo przecież jestem powstańcem uzbrojonym. Będąc w różnych miejscach, kiedyś miałem taką sytuację, że szedłem z jakimś meldunkiem do dowództwa na plac Wilsona. I zbliżając się do placu Wilsona, usłyszałem taki zgrzyt. No, powstanie było strzeliwane różnymi środkami, prawda, ogniowymi, od artylerii normalnej do kolejowej, ale najbardziej to ta artyleria rakietowa, tak zwane moździerze rakietowe, my ich nazywaliśmy szafy. Ze względu na to, że jak oddawali salwę pocisków, to był taki zgrzyt, jak mocno przesuwana po czymś szafa. No i usłyszałem ten zgrzyt, oglądam się gdzieś tam na kierunku dworca gdańskiego, bo z tamtego rejonu to się wszystko działo. Patrzę, leci taka chmura czarnych punktów. No wiedziałem, co to jest, bo te pociski mają dość małą szybkość początkową, ale strasznie groźne przy wybuchu, bo one powierzchniowo działały. Więc trzeba było znaleźć, nie wiem, gdzie one wybuchną, trzeba było znaleźć jakieś miejsce z ukrycia. Patrzę, jest jakiś dołek. No ja chyc w ten dołek. I nagle w tym dołku się zanurzam. W czymś miękkim. Została mi tylko głowa na wierzchu, ale i tak poniżej, powiedzmy, powierzchni. I tak siedziałem. Za moment cała ta salwa poszła właśnie tam na plac Wilsona i zwaliło no cały kwartał budynków. Tam zginęła no, kilkuset powstańców pod tymi, powiedzmy, już gruzami. Jak to się wszystko stało, ja wylazłem stamtąd, patrzę, ja jestem cały biały. Okazało się, że ja wskoczyłem do dołu z wapnem. No i zaczęło mnie wszystko swędzić, wszystko, coś się tam dziać. Się poturlałem dalej na ten plac Wilsona. Tam była akcja ratunkowa w tym zwalonym kwartale budynków, żeby ratować jeszcze tych zagruzowanych, ale tam mnie jakieś harcerki dorwały. Ściągnęli ze mnie to wszystko, prawda? Jakąś wodą mnie oblewali, obmyli mnie, dostałem jakieś ciuchy. No, byłem trochę poparzony, ale byłem. O, po 15 sierpnia, idąc chyba Czarneckiego ulicą nawet, zobaczyłem poległego powstańca. Zabity z pistoletem maszynowym. No gratka niesamowita, nie dlatego, że on zabity, tylko dlatego, że pistolet był. Jemu już nic nie pomoże, bo jest zabity. Zostawiłem mu karabin, zabrałem pistolet. I od tego czasu już byłem wielce uzbrojony w MPI. I okazało się, że w międzyczasie tak jest przygotowywane natarcie na dworzec gdański, żeby przebić
korytarz na Stare Miasto. Bo powiedziano nam, że z drugiej strony, to znaczy ze Starego Miasta, jest przygotowane też natarcie na ten dworzec, tylko z tamtej strony. Okazało się, że natarcie ze Starego Miasta nie wyszło, bo Niemcy zauważyli koncentrację prawdopodobnie na stadionie Polonii, położyli zmasowany ogień artylerii. Były takie straty wśród powstańców, że nie było mowy o jakimkolwiek natarciu. Ale z tej strony natarcie zostało dokonane. Był potrzebny łącznik jednego z oddziałów nacierających. Ja się zgłosiłem na ochotnika. I z tymi oddziałami atakowałem dworzec gdański. Jak wyszliśmy do tego natarcia z tych budynków, to takie wille na dobrą sprawę, tak ciągnące się wzdłuż ulicy. Po jednej stronie, po drugiej już pusto. Jak Niemcy otworzyli ogień z tych swoich środków ogniowych, a okazało się, że tam było coś 10 czy 11 bunkrów z karabinami maszynowymi i działkami szybkostrzelnymi, że na dworcu stał pociąg pancerny, a drugi manewrował pomiędzy dworcem a Pragą, no to gdzieś po 100-200 metrach wszyscy już leżeli. Głowy unieść nie można było, bo najmniejszy ruch to od razu seria karabinów maszynowych. Tak wytrzymywaliśmy do nocy. Nocą zaczęliśmy się wycofywać na pozycje wyjściowe na generała Zajączka. Jęki niesamowite, masa zabitych, masa rannych. Ściągnąć rannych nie można, bo Niemcy oświetlają teren. Sanitariuszki jak mogą, tak działają. Trzeba przyznać, że bohatersko. No i wycofaliśmy się. Okazało się, że przejście musi być wykonane, to znaczy ten wyłom. Powtórzono natarcie po jednej dobie. To było na przełomie około 20 wszystko, 18, 19, 20, 21 w tym czasie sierpnia się działo. Poszło drugie natarcie z rezultatem takim samym. Już więcej nie powtarzano natarć i tej masakry, która tam była. Zginęło ponad 700 powstańców w tych natarciach. Był taki rejon, gdzie był niczyj. To był Marymont. Ani powstańczy, ani niemiecki. Tam grasowały tylko patrole, z jednej strony niemieckie, z drugiej nasze powstańcze. To jest z tych ulic, 3 ulic takich, ulicy Gdańskiej, idącej w dół w kierunku Marymontu, ulicy Leśnej, na której mieszkałem, i ulicy Rudzkiej, przy tym właśnie rozwydleniu, były ruiny jakiegoś dawnej olejarni podobno, no w każdym razie jakiegoś zakładu przemysłowego, tak? I tego było dość sporo z takiej czerwonej cegły. Tam były takie stawy, z tych stawów odprowadzana woda. Kiedyś z patrolem, nasz patrol 5-osobowy, natknęliśmy się na terenie tej olejarni z takim patrolem niemieckim ponad 15-osobowym. No byliśmy w beznadziejnej sytuacji. Rzecz jasna, musieliśmy się serwować ucieczką, no ale była to dość trudna sytuacja, dlatego że nie było gdzie po prostu uciekać. I ja z 2 chłopakami jeszcze, tak, z tego naszego patrolu, wycofałem się tu właśnie na ten styk tych ulic. Nie było gdzie się chować, tak, ale tam był ten przepust tej wody. A ten przepust to miał tą rurę taką 50-60 centymetrów, to dość duże. No więc postanowiliśmy się schować w ten przepust. Ja wlazłem jako pierwszy, oni za mną. Tam Niemcy strzelali, przyszli tam trochę postrzelali też w ten otwór. Okazało się, że przy kościele na ulicy Gdańskiej były jakieś koszary niemieckie.
Zresztą przed wojną też, tam się mówiło, że była szkoła chemiczna przed wojną. No i Niemcy tam mieli czołgi. I to było na takim wzniesieniu i z tego wzniesienia był wgląd akurat tam w głąb aż Marymontu i cały czas widać było całą tą olejarnię, cały ten teren. I Niemcy stamtąd oddali parę strzałów czołgowych właśnie w ten przepust. Rozwalili to w drobiazgi. Nie wiem po jakim czasie, ja z tego się wygrzebałem. Po drodze spotkałem nieżywych tych moich kolegów, odrzucałem ten beton, to wszystko tam trochę łapami. Wyczołgałem się. Nie wiem, jak byłem oszołomiony, gdzie szedłem, jak szedłem. Natknąłem się na patrol powstańczy, drugi, ale już z rejonu tam nad Wisłą, z Dolnego Marymontu. Oni mnie zabrali do siebie, tak. No, okazało się, że nie miałem żadnych takich zewnętrznych urazów, ale byłem w daleko posuniętym szoku. O. Ale jakoś mnie z tego wyprowadzono. No i pytanie, czy chcę wrócić na Żoliborz, czy zostać u nich? Powiedziałem, że mogę zostać u nich, a dla nich to było wielce, dlatego że ja byłem z tym pistoletem, to siłą ognia im wzmacniałem mocno, prawda? I tu zaczęły się różne, prawda, takie podchody. Oni mieli taki odcinek, gdzie nie było walk, ale mieli za to dużo różnych patroli, czyli kontrolowania terenu. Na tym jednym z patroli stało się. Poszliśmy 5-osobową taką grupą patrolować aż do Lasu Bielańskiego. Była cisza zupełnie. Zdawałoby się, że nikogo nie ma. Okazało się, że nie. Że tamten rejon był otoczony przez Niemców i oni wszystkich mieszkańców z tego rejonu, to część Marymontu, to niewielka, ale część Marymontu, była gromadzona chyba do wysiedlenia tam. I my wyszliśmy akurat w cały ten kocioł. Jak się zorientowaliśmy, co jest, chcieliśmy się wycofać. No, przy próbie wycofania 2 moich kolegów z tego patrolu zginęło. My się wycofaliśmy, nie było sensu już, powiedzmy, próbować dalej. Schowaliśmy, ukryliśmy broń, ukryliśmy opaski, włączyliśmy się do ludności cywilnej. No Niemcy tych wszystkich mieszkańców z tego kwartału tam mieszkalnego zgromadzili, dokonali takiej selekcji, że mężczyźni i chłopcy na jedną stronę, wszyscy pozostali na drugą stronę. Zabrali, powiedzmy, tych mężczyzn, tak, tych, których zdolnych do pracy od razu w jedną grupę, nas w drugą grupę, zaprowadzili na powązki, wsadzili do wagonu. W wagonie siedzieliśmy około 2 dni, aż w pewnym momencie pyk, wagon doczepili do czegoś. I tu się zaczyna już nowy rozdział związany ze Stutthofem.